Siema! Dzisiaj przygotowałem dla Was 4 pająki. 3 mam już przed sobą, 4 jest za mną. Będzie to pająk niespodzianka. Będą to największe pająki na mojej hodowli, których jeszcze nie widzieliście na moich filmach, oprócz w sumie Poecilotheria regalis, która przeszła wylinkę i jest naprawdę spoko. Tutaj mam Brachypelma hamori, a tutaj mam Pseudoclamoris gigas. Bardzo ładna samica. To chyba tyle na wstępie. Zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień leci Brachypelma hamori. Jest to samica po kopulacji, dlatego ten tyłek ma taki wielki. Mam nadzieję, że kiedyś kokon mi da. Będę przeszczęśliwy, jeżeli się to uda. Trochę podstawowych informacji to samice tego gatunku osiągają około 7-8 cm samego ciała z rozpiętością od nóży do 17. Samiec stosunkowo mniejszy. Ciekawostką jest to, że samice dożywają nawet 20 lat. Samce po ostatniej wylince żyją około 24 miesięcy. Występują głównie na terenach Meksyku. Na wolności można spotkać go ukrytego w norach w środowisku półpustynnym oraz na sawannach. Czyli generalnie lubi dość sucho. Jest to pająk polecany w zupełności dla początkujących. To był mój pierwszy ptasznik. Ja mówię to tak, że to jest jak hodowanie kamienia w terrarium. Ten pająk nie robi totalnie nic, ale jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowanie bym go polecał na pierwszego, żeby się obyć z pająkami, żeby zobaczyć, jak się one zachowują. Więc na start będzie po prostu idealny. Ma bardzo łagodne usposobienie. Nie chce kąsać za bardzo, ale wyczesuje bardzo często włoski parzące z odwłoka, które jakby pieczą. To jest takie, może nie pieczenie, tylko swędzenie. I jest to strasznie dokuczające. Ta samica ma już 7 lat, a centymetrów ciała ma około 6,5, podchodzi już pod 7. Przed chwilą ją mierzyłem w miarę możliwości. Spróbuję ją lekko puknąć, ale żeby nam nie uciekła. Jej polska nazwa to ptasznik pomarańczowo-kolanowy. Oczywiście, jak wszystkie brachypelmy, mają bardzo słaby jad. Bronią się wyczesując właśnie te włoski parzące. Piękne zbliżenie na nogi. Ona przeszła jakiś czas temu wylinkę, powiedzmy 2 miesiące temu. Jeszcze te kolory aż tak bardzo nie wyblakły, choć zaraz po wylince były bardzo widoczne, jaskrawe. Szybki rzut na te płomienie na nogach. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Niedawno sprzedałem swojego pierwszego pająka, którym właśnie była Brachypelma hamori. Ponieważ mam tą samicę, mam nadzieję, że ona kokon mi da. Będę miał tego mnóstwo. Liczę na to. Więc po prostu tamten nie był mi już za bardzo do niczego potrzebny, a ucieszy na pewno kogoś innego. Nie chcę nam za bardzo się pokazać, ale też nie chcę za bardzo jej denerwować, ponieważ jest po kopulacji, więc chcę jej dać spokój. Odkładam ją na inną półkę niż inne pająki i niech sobie tam siedzi, może ten kokon złoży. Przechodzimy do następnego. Jako drugiego pająka chcę Wam pokazać Pseudoclamoris gigas. Poprzednia jej nazwa była to Tapinauchenius gigas. Tutaj jest samica, mam też samca. Tutaj jestem nawet w stanie ją zmierzyć. Ona ma już takie 5 dc, czyli już całkiem niezła. Spróbuję ją lekko wygonić i pokazać Wam z bliska. Udało się ją na chwilę zatrzymać. Jeżeli chodzi o występowanie tego pająka, to jest z Guajany francuskiej, która leży w południowo-wschodniej części Ameryki Południowej. Największą ich ilość można spotkać na drzewach cytrusowych. Samice dorastają do 5-5,5 długości ciała i rozpiętości od nóży około 13-15. Samice dożywają do kilkunastu lat, samce o wiele krócej, zazwyczaj niewiele dłużej niż 4-7 miesięcy od ostatniej wylinki. Oczywiście jest to pająk nadrzewny, moim zdaniem w ogóle niedoceniany, ponieważ jest bardzo ładny. Nie pamiętam do końca, gdzie trafiłem na niego po raz pierwszy, ale wiedziałem, że chcę go mieć. Zrobił na mnie oszałamiające wrażenie. Polska jego nazwa to ptasznik cytrusowy, właśnie ze względu na to, że najczęściej można go spotkać na takich drzewach. Spróbuję jeszcze zrobić kilka zbliżeń, abyście mogli docenić to piękno razem ze mną. Bardzo nie chciała współpracować, ale po dłuższym czasie udało się ją zatrzymać. Sprawiła mi chyba najwięcej problemu spośród wszystkich, które Wam dzisiaj pokazywałem, ale myślę, że było warto. Mam do niej samca, więc będę ją dopuszczać i jeżeli chodzi o maluchy tego gatunku, to zupełnie inaczej wyglądają. Mają czarny karapaks,
odwłok czarny z pomarańczowymi paskami, trochę jak Irminia, ale troszeczkę też nie. Długie pomarańczowe nogi z czarnymi skarpetkami na końcówkach. Więc oglądanie ich zmian podczas wzrostu myślę, że sprawi niejednemu dużą frajdę. Nie chcę jej dalej denerwować, tak jak poprzedniej. Myślę, że przechodzimy do następnego. Trzecim pająkiem będzie Poecilotheria regalis. Znacie ją pewnie już z mojego poprzedniego filmu odbierania kokonu od niej. Dała mi 103 sztuki. Maluchy rosną, już nawet wchodzą na L1. Z takich szybkich informacji to jest to ptasznik królewski, to jego polska nazwa. Pochodzi z Indii. Samice tego gatunku dożywają nawet 15 lat. Dorastają do 7 cm ciała z rozpartymi odnóżami do 18-20. To takie szybkie przypomnienie. To są, tak jak mówiłem, moje największe pająki na hodowli, ale do największego zaraz przejdziemy. To będzie mała niespodzianka. Duże pająki nie robią już na mnie takiego wrażenia jak kiedyś. Już się z nimi obyłem, ale to nie zmienia faktu, że trzeba zawsze zachować czujność, czy to są mocno jadowite, tak jak Poecilotherie, czy mniej jadowite, tak jak Pseudoclamoris gigas. Używam pensety, jestem ostrożny, każdemu to doradzam, ponieważ są to zwierzęta, które mogą być nieprzewidywalne, nawet jeżeli wydaje się nam, że znamy swojego osobnika, to może być bardzo różnie. Ona nam chyba właśnie ucieka. Przyznam szczerze, że kiedyś chciałbym zebrać wszystkie Poecilotheria, aby mieć je w swojej hodowli. Oczywiście próbować rozmnażać. Rozmnażanie daje mi niebywałą frajdę. Jest to naprawdę super rzecz, jeżeli ktoś planuje dużą hodowlę. Każde rozmnożenie cieszy mnie tak samo, nieważne czy to było Nanduchromatus, czy właśnie Poecilotheria. Posiadam jeszcze dwie Poecilotheria metallica, ale one nie są tych rozmiarów. Z tego co widzę, obserwuję, to niedługo będą przechodzić wylinkę. Myślę, że już wtedy wejdą w wiek, kiedy będzie można je dopuszczać. Jeżeli chodzi w kwestii Poecilotherii, nigdy nie sprawiły mi żadnych problemów. Akurat te, które ja posiadam, nie były specjalnie agresywne. Z tą też nie mam nigdy problemu. Ciekawe jak to będzie z innymi, które zamierzam nabyć. Chciałbym też kiedyś zrobić film, żeby Wam pokazać różnicę między tymi Poecilotheriami oraz różnicę między też innymi pająkami, ale to do tego dojdziemy kiedyś. Mam nadzieję, że w niedługim czasie. Zapraszam Was do ostatniego już dzisiaj pająka. Mam nadzieję, że jego wielkość uda mi się pokazać na tym filmie. Ostatnim pająkiem jest ta wielka samica Acanthoscuria geniculata. Nabyłem ją dość niedawno. Jest naprawdę ogromna. Ona ma już 10 dc, ale jest bardzo spokojna. To już jest dość słusznych rozmiarów pająk. Jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, to polecałbym tego pająka dla początkujących, ponieważ rosną bardzo szybko oraz są żarłoczne i jak widać rosną bardzo duże. Pająk pochodzący z Nowego Świata, z Ameryki Południowej. W naturze można go spotkać na najniższym piętrze deszczowych lasów Brazylii. Acanthoscuria geniculata jest ciekawym pająkiem, aktywna oraz posiada niepohamowany apetyt, co jest na pewno jej atutem. Dorosłe samice osiągają od 8 do 9 cm ciała, z rozpiętością odnóży dochodzi do nawet 20. Samce nieco mniejsze, przepięknie ubarwione pająki, tak jak możecie zobaczyć. Nie chcę tam za bardzo podkładać ręki, ale spróbujemy, żebyście mieli porównanie. No ona już jest dość sporawa. Nie chce nam współpracować. Obróciła się. Bardzo często się wyczesuje. Spróbuję ją troszeczkę pokazać do kadru. Jak widzicie, wyczesała nam się. Na chwilę udało się ją zatrzymać. Spróbuję delikatnie podłożyć tą dłoń jednak. No jest już jak dłoń, można powiedzieć. Całkiem spoko. To jest naprawdę duży pająk. Nie chcę, żeby ona mi zleciała ze stołu, ponieważ jest wielka i pewnie bardzo ciężka, więc nie sądzę, żeby poradziła sobie z chodzeniem pod stołem, tak jak na drzewniaki. To byłby problem. Jej polska nazwa to ptasznik białokolanowy. Czasami można ją pomylić z Nanduchromatus, ponieważ one są dość do siebie podobne. Różnice widać, ale wprawne oko dopiero to rozpozna. Jeżeli ktoś jest amatorem, to myślę, że miałby z tym problem. Sam miałem z tym problem.
czy na pewno to co mam to Nanduchromatus i Acanthoscuria geniculata. Widać wyraźnie te białe kolana. Muszę Was bardzo przeprosić, ponieważ dzisiaj nie będzie zakończenia, robię wszystko w biegu. Taka sytuacja nastała, że mam mało czasu na wszystko, brakuje mi dnia, żeby wszystko ogarnąć. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, że na 1000 subskrypcji zbliża się konkurs. Więcej informacji podam w kolejnym filmie, ponieważ myślę, że te, które podałem w poprzednim, są nie do końca jasne, ale to przez to, że coś sobie myślałem, a nie do końca to przekazałem. Dam sprostowanie, trzymajcie się, buziaki, do następnego.